Rumia od kilku lat realizuje liczne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Chciałabym zapytać, które z nich uważa Pan za najważniejsze dla miasta, ale też co było największym wyzwaniem podczas przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z OZE, no i podczas oczywiście ich realizacji. Mamy rozbudowane instalacje PV do mocy maksymalnej dla instalacji mikro. To jest 12 instalacji po 50 kW w piku. Jeżeli to nałożymy na zapotrzebowanie danych obiektów, to na niektórych obiektach mamy coś takiego, które są w systemie net meteringu, że one płacą za energię czynną. Tutaj trzeba zwrócić jeszcze raz uwagę, że my poprzez instalację PV, poprzez instalację OZE redukujemy energię czynną. Pozostaje jeszcze kwestia dystrybucji, która jest około 40% kosztów za energię elektryczną. I takim największym dla nas wyzwaniem poprzez analizę właśnie rachunków zapotrzebowania energetycznego obiektów był basen. Basen w Rumi to jest ilość 142 MWh zużycia energii w skali roku. Jest to olbrzymia ilość. Poza tym basen ma to do siebie, że może odgrywać rolę pewnego magazynu energii cieplnej poprzez lekkie dogrzanie niecki basenowej. Zbudowaliśmy tam instalację na początku. No, z uwagi na to, że niestety dach nie pozwalał, musieliśmy zainstalować ją na sąsiednim obiekcie. Tam tylko nam pozwoliło ten obiekt na zainstalowanie 25 kW w piku. To jest właśnie ta jedna z trudności, tak? Lokalizacji PV-ki. Musimy mieć ekspertyzę dachów. Musimy mieć też uzgodnienie z energią operatora mocy przyłączeniowych. Widząc dalsze zapotrzebowanie, rozbudowujemy obecnie tę instalację o kolejne 40 kW w piku na ścianie szczytowej. Mamy zainstalowany tam magazyn energii o pojemności 75 kWh oraz pompy ciepła o mocy 80 kW mocy cieplnej. Z czym to się wiąże? Weszliśmy w tym momencie w układ hybrydowy ogrzewania wraz z OPEC-em. My w tym momencie technicznie rozwiązując ten problem, dogrzewamy, i tutaj trochę technicznego języka, na obiekcie powrotnym poprzez pompy ciepła tę wodę obiegową do ciepłej wody użytkowej. W tym momencie OPEC dogrzewa nam tylko piki. Uzyskujemy bardzo ładne oszczędności rzędu kilkunastu tysięcy złotych w skali miesiąca. Oczywiście my utrzymujemy moc zamówioną w OPEC-u, ale za moc zużytą my już w tym momencie mamy realne oszczędności. Pompy ciepła pociągają ze sobą znowu zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. To jest elektryfikacja ogrzewania, a więc stąd też rozbudował te 40 kW mocy instalacji PV. Dodatkowo zainstalowaliśmy tam dwie turbiny wertykalne. Na razie jesteśmy w fazie prób. Zobaczymy, jak one się spisują na tej wysokości na dachu, czy hałas nie przeszkadza, szkoła jest bardzo blisko położona, jakie są ilości energii wyprodukowanej. Mamy swoje wnioski. Jakby ktoś był zainteresowany, możemy się tym podzielić. Zresztą tego typu obiekt też u nas powstaje w postaci budynku senioralnego, gdzie też mamy zainstalowane 4 turbiny powietrzne. Zobaczymy, jak w kontekście całego rozliczenia energii to nam się spisze. Tam mamy ponad 100 kW w piku na dachu w obiekcie senioralnym. Przy takim obiekcie, jeżeli widzimy, że 50 kW w piku nam nie zaspokaja w pełni potrzeb naszych, chociaż mamy kilka przykładów, że rewelacyjny jest SP8, my płacimy za energię czynną przez 4 miesiące w roku. Pozostałe to jest wyciąganie energii z sieci, to co wyprodukowaliśmy w lecie. Natomiast na większości obiektów niestety 50 kW jest niewystarczającą energią, stąd też rozbudowujemy tę instalację dalej i w tym momencie wchodzimy w tak zwane małe instalacje elektryczne, gdzie gmina miejska Rumia jest już nie prosumentem, tylko zaczyna się wejście na inny pułap. Rozbudowujemy także system magazynów energii, które jest warunkiem koniecznym do rozłożenia zapotrzebowania energetycznego na poszczególnych obiektach, tak żeby uzyskać oszczędności w tych pikach, kiedy energia jest najdroższa, czyli szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy. Akurat w szkołach szczyt popołudniowy nie jest aż tak bardzo obciążony przez szkoły, głównie jest ten godziny poranne, więc widzimy to na wykresach naszych, jak możemy zapobiegać temu wzrostowi cen. Przy czym, ponieważ jesteśmy w grupach zakupowych, energia czynna jest na stałym poziomie, natomiast my oszczędzamy na dystrybucji. Trochę to nam wydłuża okres bankowalności danych projektów, ale z uwagi na to, że te projekty były dofinansowane w większości ze źródeł zewnętrznych, mamy zwrot kosztów no maksymalnie 8-10 lat. To już jest naprawdę maks. Z reguły to jest poniżej 5 lat w niektórych obiektach.